Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku kolejna nowość od marki Technisat, czyli antena wielokierunkowa do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2, model SmartTen 5. Antena przeznaczona jest dla osób, które mieszkają w niedużej odległości od nadajnika, maksymalnie do 40 km i nie mają instalacji antenowej w swoim domu, a chciałyby odbierać telewizję naziemną. Zestaw, jak widzicie, bardzo kompletny, ponieważ oprócz anteny wraz z uchwytem znajdziemy w zestawie jeszcze już przewód antenowy o długości 10 metrów, zakończony tutaj oczywiście wszystkimi wtyczkami niezbędnymi do podłączenia takiego zestawu do telewizora. Jest też zasilacz antenowy oraz adapter do podłączenia właśnie takiego zasilacza i oczywiście anteny do telewizora. W zestawie jeszcze instrukcja obsługi i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o sam zestaw. Sama antena, jak widzicie, wykonana z czarnego tworzywa. Tutaj mamy uszczelnienie hermetyczne, żeby się żadna woda nie dostawała do wnętrza anteny. Jest odporna na wszystkie warunki atmosferyczne. Od spodu mamy jedno złącze do podłączenia przewodu antenowego. Uchwyt antenowy. Tutaj oczywiście ten uchwyt służy do połączenia anteny z tym ramieniem, które Wam za chwileczkę jeszcze pokażę. I zobaczmy może od razu tą tabliczkę znamionową, jeżeli chodzi o tą antenę. Antena pracuje w pasmach zarówno VHF, jak też UHF. Mamy tutaj zysk anteny na poziomie 32 dB. Zasilanie z zasilacza 12V 200 mA, który jest w zestawie. No i to są takie tutaj informacje, które znajdziemy na samej antenie. Za chwileczkę Wam jeszcze pokażę pozostałe informacje specyfikacji technicznej tej anteny. Sam uchwyt też oczywiście wykonany z tworzywa sztucznego. Przykręcamy sobie go do rurki, tak jak w przypadku tutaj na zdjęciu, lub też na przykład do balustrady jakiegoś któregokolwiek elementu. Możemy go też bezpośrednio przykręcić do ściany, natomiast w zestawie mamy jedynie ten uchwyt właśnie do balustrady, do rurki tutaj antenowej. Jak widzicie, uchwyt na nakrętkach motylkowych, więc bardzo łatwy montaż takiego uchwytu. Wystarczy oczywiście za pomocą tego tutaj uchwytu nakrętek motylkowych przymocować taką antenę do masztu, czy też właśnie do balustrady. Przykręcić tutaj antenę również do uchwytu, też nakrętka motylkowa, czyli jak widzicie, nie potrzebujemy do montażu tej anteny żadnych narzędzi. Możemy to w bardzo prosty sposób zrobić we własnym zakresie. Teraz jeżeli chodzi o podłączenie takiego przewodu antenowego, to jak widzicie, z jednej strony mamy tą wtyczkę telewizyjną, z drugiej strony wtyczkę do podłączenia do anteny wraz tutaj uszczelnieniem też przed dostawaniem się wody, wilgoci do samego gniazda anteny. Ten przewód antenowy musimy podłączyć do adaptera. Do adaptera podłączamy sobie też oczywiście zasilacz, który jest w zestawie. Zasilacz do gniazdka, a przewód tutaj z tego adaptera bezpośrednio do telewizora lub też do dekodera DVB-T2. I tak naprawdę to jest cały sposób podłączenia, montażu tej anteny. Jeżeli teraz chodzi o parametry techniczne, to zobaczcie, przede wszystkim wymiary anteny 290 na 290, grubość 60 mm, waga anteny 850 g, wzmocnienie Wam już wspominałem 32 dB, maksymalny zasięg do 40 km od nadajnika, no i zakres pracy VHF 174-230 MHz i w paśmie UHF 470 do 694 MHz. No dobrze, jak widzicie, antena już jest podłączona do adaptera zasilania. Jest też podłączone zasilanie, zapaliła nam się tutaj czerwona dioda na urządzeniu. I w tym momencie możemy sobie już cały ten nasz zestaw podłączyć albo do telewizora, albo też do tunera DVB-T2. Ja do testów dzisiaj oczywiście podłączę tę antenę do miernika sygnału i zobaczymy, jak będzie ta antena się spisywała. No i teraz zobaczcie, tutaj mamy kanał 7, czyli multiplex 8 z mojego nadajnika. Siła sygnału 95%, jakość 85%.
i zobaczcie, wszystko bardzo stabilnie pracuje. Tak więc tutaj pierwszy plus po stronie anteny SmartThin 5. Przechodzimy do kolejnego kanału, kanał 21, czyli w moim przypadku jest to multiplex 4, czyli ten multiplex Polsatu. I tutaj siła sygnału 95%, jakość sygnału 38%. Kolejny kanał to jest kanał 22, czyli w moim przypadku multiplex 3. I również siła sygnału 95%, jakość 85%. Bardzo duża stabilność, jeżeli chodzi o działanie tej anteny. Teraz kanał 23, czyli multiplex 2. Siła sygnału 95%, jakość 61%. Natomiast znowu zauważcie, że bardzo tutaj dobra stabilność tego sygnału, czyli ta jakość nam nie skacze, tylko utrzymuje się na stałym poziomie. I ostatni multiplex mojego nadajnika, multiplex na kanale 43, czyli multiplex pierwszy. Siła sygnału 95%, jakość sygnału 61%. Czyli jak widzicie, przy tutaj tej niedużej odległości od nadajnika w moim przypadku ta antena bardzo dobrze się sprawdza. To może Wam jeszcze pokażę tutaj spektrum dla telewizji naziemnej. Tutaj mamy pasma od 177 do 866. I teraz zobaczcie, jak się to wszystko przedstawia w przypadku właśnie anteny Technisat SmartThin 5. I teraz zobaczcie, poziom sygnału na większości multiplexów naprawdę świetny. Natomiast też zwróćcie uwagę, że niestety tutaj te częstotliwości już od 800 MHz, gdzie nadaje LTE, nie są jakoś tutaj specjalnie tłumione przez tą antenę, więc ta antena prawdopodobnie z tego co widzimy nie ma tutaj jakiegoś filtra LTE, który by skutecznie tutaj eliminował te częstotliwości LTE, więc też o tym pamiętajcie, szczególnie jeżeli mieszkacie w pobliżu jakichś BTS-ów, nadajników właśnie LTE. Ok, i to by na dzisiaj było tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję anteny Technisat SmartThin 5. Jak widzieliście, antena u mnie sprawdza się bardzo dobrze. Na każdym multiplexie mam bardzo dobre tutaj wyniki, jeżeli chodzi o siłę i jakość sygnału. Natomiast pamiętajcie, że tego typu anteny sprawdzają się dobrze w przypadku bliskiej odległości od nadajnika. Producent podaje nam do 40 km, natomiast te 40 km to jest oczywiście w linii prostej, kiedy nie mamy żadnych przeszkód pomiędzy anteną a nadajnikiem. Tak więc tak naprawdę ja tego typu anteny polecam do odległości 15-20 maksymalnie kilometrów od nadajnika. Oczywiście nie mogę Wam zagwarantować, że tego typu antena równie dobrze sprawdzi się w Waszej lokalizacji. Tutaj niestety będziecie musieli to już sprawdzić osobiście i jeżeli by się okazało, że niestety tego typu anteny u Was się nie sprawdzają, no to pozostaje już tylko montaż anteny kierunkowej zamontowanej gdzieś wysoko na dachu. No dobrze, z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, był dla Was przydatny, to oczywiście proszę Was jak zwykle o łapkę w górę oraz subskrypcję kanału i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć!